Tegoroczne targi MSPO wydają się być kolejnymi rekordowymi w historii. Podsumowujemy je nie z byle kim, bo z członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Janem Grabowskim. Panie prezesie, pozwolę sobie zapytać. Polska Grupa Zbrojeniowa, jeden z głównych wystawców na MSPO, prezentuje wiele produktów. Co jest tutaj najważniejsze w Kielcach? PGZ jak co roku jest najważniejszym wystawcą, ponieważ jesteśmy strategicznym partnerem targów kieleckich od wielu lat, więc nasza rzeczywiście prezentacja jest największa. Prezentujemy to, co mamy najlepszego, między innymi wozy pancerne Borsuk w wersji BWP i moździerz 120 mm. Co ważne, jest to nowa wersja Raka, który dzisiaj już jest na wyposażeniu Sił Zbrojnych na podwoziu kołowym. Tutaj dzisiaj w wersji opancerzonej na podwoziu gąsienicowym. Oprócz tego wozy pancerne kołowe 4x4, 6x6. Oczywiście jest z nami Rosomak, który jest z nami już od 20 lat, tutaj w wersji long, czyli pojazd 8x8. Oprócz tego indywidualne wyposażenie żołnierza i obrona przeciwlotnicza, czyli nasze kontrakty Wisła, Narew, Pilica. To są kontrakty, które już realizujemy sami albo z naszymi partnerami zagranicznymi. Mamy również na wystawie zewnętrznej systemy radarowe Pitura Twaru, radar Sajna, radar Warta. Pierwszy raz pokazywane w pełnym rozłożeniu. Mamy również na podwoziu kołowym armatę 35 mm. To jest prototyp, ale pokazuje uniwersalność rozwiązań Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym przypadku naszych zakładów Pitra Twar z Warszawy. Do tej pory armata 35 mm była dedykowana dla rozwiązań morskich, na kormoranach drugich i na przyszłych fregatach Miecznik. Tutaj na podwoziu kołowym rozwiązanie już dla sił lądowych. Oprócz tego fabryka broni, Nowy Grot, A03, WZL pokazują rozwiązania bezzałogowe i bliska memu sercu domena morska pokazująca makietę programu Ratownik. Bardzo ładna, duża makieta pokazująca naszą propozycję w tym programie, który wierzymy niebawem wróci na agendę rozmów z Agencją Uzbrojenia. No i przede wszystkim nasze rozwiązania, jeżeli chodzi o fregatę Miecznik, bo tutaj jesteśmy już zaawansowani, prace z metalu trwają i budowa, modernizacja marynarki wojennej i polskiego przemysłu stoczniowego trwa. A w przypadku Miecznika mamy trochę nowości ogłoszonych podczas MSPO, prawda? No, Miecznik to jest jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych w polskim wojsku, w polskich siłach zbrojnych i przede wszystkim jest to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych dla nas, dla grupy PGZ. Mamy tutaj konsorcjum powstałe specjalnie pod ten program, gdzie PGZ SA jest liderem. Naszym współkonsorcjantem jest PGZ Stocznia Wojenna, gdzie w Stoczni Wojennej już dzisiaj nowa hala, nowe inwestycje ogromne prowadzone po to, aby ten program był prowadzony tak jak jest, bo muszę powiedzieć, że prowadzony jest wzorowo i to nie są moje słowa, tylko zamawiającego. Ważne rzeczywiście decyzje tutaj zostały ogłoszone na targach kieleckich. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Kongsberg, czyli kolejne uzbrojenie na Miecznika za chwilę zostanie zakontraktowane, bo zostało wybrane przez zamawiającego. Trzeba pamiętać, że Miecznik, kiedy wejdzie już do służby, będzie najbardziej skomplikowanym systemem obronnym, jaki jest w siłach zbrojnych. I będzie to bardzo porządnie, mówiąc kolokwialnym językiem, uzbrojona fregata, która będzie strzec naszą stronę Bałtyku. I będzie mogła brać również udział w misjach sojuszniczych natowskich, ponieważ uzbrojenie jest tożsame z wieloma naszymi partnerami. Właśnie, targi MSPO to jest zawsze dobry czas, żeby podsumować udział Polskiej Grupy Zbrojeniowej w programach, które są realizowane przez Siły Zbrojne RP. Czy moglibyście powiedzieć tutaj właśnie o tej obecności? Tak dosłownie 2 zdania. Jakie są najważniejsze programy, które w tej chwili realizujecie? No, programy modernizacyjne w Wojsku Polskim, te, które od lat miały być realizowane, są nareszcie realizowane od 2 lat, od roku. My jako nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej kontynuujemy. Oczywiście mam tutaj na myśli obronę przeciwlotniczą, czyli programy Wisła, Narew, Pilica Plus. Wisła, Narew i Pilica Plus realizowane z partnerami zagranicznymi, odpowiednio amerykańskimi i brytyjskimi. Pilica to nasze autorskie rozwiązanie. Tutaj Miecznik, który już wcześniej wspomniałem. Oczywiście realizujemy też programy modernizacyjne, jeżeli chodzi o wojska pancerne, bo mamy przecież współpracę z Amerykanami i tutaj również na targach podpisaliśmy bardzo ważną umowę z General Dynamics Land Systems. Umowa ta mówi
mówi jasno, iż strona amerykańska i strona polska chcą ustanowić w Polsce centrum serwisowo-modernizacyjne MRO w Polsce dla wszystkich czołgów Abrams, które znajdują się w Europie. Polska jest i będzie jeszcze silniejsza, jeżeli chodzi o obronność, jeżeli chodzi o modernizację wojsk pancernych, ponieważ będziemy w Polsce mogli modernizować i serwisować wszystkie amerykańskie czołgi będące na wyposażeniu europejskich wojsk u nas w Polsce. To bardzo ważna umowa i pierwszy raz zresztą strona amerykańska tak otwarcie podchodzi do któregoś z partnerów, co też pokazuje, jak ważnym partnerem jest Polska i jak ważny jest polski przemysł, jak odważny jest polski przemysł i jak duże możliwości dzisiaj już polski przemysł ma. No i wisienka na torcie, czyli znowu PSW i tutaj modernizacja wojsk pancernych i artylerii, czyli prezentujemy AHS Krab 155 mm. Mówię o tym, że to jest wisienka na torcie, bo jest to jeden z niewielu produktów tak bardzo sprawdzonych w boju. Jest to wyrób, który wspaniale w tej bardzo ciężkiej sytuacji wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę świetnie spisuje się w walce codziennej. I serwisujemy też te kraby, które wracają z pola walki, że mogły jak najszybciej wrócić i pomóc walczącym Ukraińcom. I muszę przyznać, bo to widziałem, będąc w hucie Stalowa Wola, że nasze kraby są w stanie, szczególnie te lufy, które wytwarzamy również w lufowni w Stalowej Woli, są w stanie wystrzelić 30% więcej pocisków, niż było to określane w testach i dokumentacji. I okazuje się, że te lufy cały czas są sprawne, bo tak świetnie się sprawują. Więc ja mógłbym jeszcze długo, ale nie mamy wystarczająco dużo czasu. Podsumowujemy dzisiaj targi, dlatego poprosiłbym na koniec, jako ostatnie pytanie, czy może Pan uchylić rąbka tajemnicy, jakie są plany nowego zarządu, jeśli chodzi o rozwój, kierunek ekspansji, może współpraca z partnerami zagranicznymi, wyjście na inne rynki, czy moglibyśmy tutaj dwa zdania usłyszeć? Nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którego mam zaszczyt być członkiem, składa się z ludzi, którzy mają doświadczenie w branży. Prezes Trofiniak, wieloletni prezes huty Stalowa Wola, człowiek, który poświęcił właśnie, ma hutę w sercu i w ogóle wojska pancerne i artylerię. Ja miałem przyjemność pracować w wielkich koncernach zbrojeniowych, pomagając im tutaj w Polsce, jak również w Europie. Mamy prezesa Marcina Idzika, prezesa Bąka, obaj również doświadczeni w sprawach międzynarodowych, prezes Idzik też w sprzedaży międzynarodowej. Mamy prezesa Zawieję, doświadczonego prawnika, który opiekuje się, że tak powiem, stroną, jak to się mówi, legal side, jeżeli chodzi o wszystkie umowy, bo co jest ważne, mamy tak dużo umów modernizacyjnych, mamy tak dużo partnerów zagranicznych, że potrzebujemy po prostu dedykowanego człowieka do opieki nad tym. I nasza ekspansja już dzisiaj trwa, ponieważ jesteśmy częścią globalnego łańcucha dostaw u wielu partnerów, między innymi u MBDA, czy u Raytheona, czy tak zwanego RTX dzisiaj. Parę tygodni temu miałem przyjemność być w Sochaczewie, gdzie została podpisana umowa na produkcję wyrzutni Patriot w hucie Stalowa Wola. I to jest kontrakt dla naszego amerykańskiego partnera, gdzie możliwe, iż te kontrakty będą rozszerzane, bo nie będziemy tylko produkować dla siebie na polskie potrzeby w ramach tak zwanego offsetu, czy też współpracy przemysł, ale będziemy też produkować naszych partnerów na rynki eksportowe. Tak podpisaliśmy tę umowę, tak będziemy je podpisywać, bo najważniejszy dla nas jest rozwój polskiego przemysłu i transfer technologii również do Polski, które my będziemy mogli wykorzystywać tutaj, ale będziemy mogli też eksportować je na zewnątrz. Proszę mi wierzyć, że podczas targów kieleckich jest trzeci dzień, ja już mam dość starty głos, dlatego że liczba spotkań w tym roku jest naprawdę niebywale duża. Zainteresowanie współpracą z PGZ, ale nie, że my coś kupujemy, tylko jest duża chęć wchodzenia z nami w partnerstwa przemysłowe, jest tak duży. Więc myślę, że za rok, kiedy spotkamy się znowu, będę mógł powiedzieć zdecydowanie więcej na temat rezultatów tych rozmów, które odbyliśmy w Kielcach. W takim razie trzymam Pana za słowo i na pewno do zobaczenia na MSPO za rok. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.